Let's go! Let's go! Lotnisko w Krabi. Jest wieczór 31 grudnia. Przylecieliśmy z Chiang Mai. Po szybkim zakwaterowaniu w hotelu pędzimy na plażę w Ao Nang, jedynym dostępnym środkiem transportu, jaki znaleźliśmy do tej porze. Z zakupionymi wcześniej lampionami idziemy w stronę plaży. Zbliża się godzina 23:30. Robimy użytek z dokonanego zakupu. Na niebie tysiące świetnych lampionów. A to już północ. Nowy rok uczciliśmy bez alkoholu, ponieważ nie udało nam się kupić w ostatniej chwili żadnego szampana. Wszystko było wyprzedane. Wracamy do hotelu. Niestety piechotą. Nie było sensu szukać żadnego środka transportu, ponieważ całe Ao Nang było zakorkowane. A to już promenada przy plaży w Ao Nang. Jest noworoczny poranek, więc plaża w zasadzie pusta. Idziemy w stronę Monkey Trail, znajdującej się w południowej części plaży. Jest to ścieżka przez las, na której można spotkać małpy, makaki krabożerne. Ścieżka prowadzi na małą plażę Pai Plong Beach. Małpy bywają agresywne, więc trzeba uważać, żeby nie zostać podrapanym. Plaża Pai Plong Beach, chyba ładniejsza niż Ao Nang. Wracając, na mostku zastaliśmy znowu mnóstwo małp. Plaża Ao Nang wieczorem. Jest to główna plaża i najbardziej turystyczna w tej części Krabi. A to już Noparat Tara Beach, plaża znajdująca się około 1,5 km od Ao Nang. Jest tu o wiele spokojniej, ale praktycznie brak zaplecza gastronomicznego. Płyniemy na Railay. Półwysep znajduje się na południe od Ao Nang. Można tam dostać się tylko drogą morską. A to dlatego, że ze wszystkich stron otaczają go ogromne kamienne klify i dżungla. Nie ma żadnych dróg dojazdu. Plaża Railay West. Tu przycumowała nasza łódka.
Na półwyspie jest kilka plaż, ale ta jest najbardziej popularna. Z Railay West chcieliśmy pójść na dziką plażę Tonsai Beach. Wiedzieliśmy, że trzeba przejść przez skałki i dżunglę, ale niestety pomyliliśmy kierunki. Przed nami szli ludzie, więc byliśmy przekonani, że idziemy dobrze. Okazało się, że jest tam ścianka wspinaczkowa, na którą szli inni. Trzeba było wracać. Żeby dostać się na kolejną plażę, Pranang Beach, musieliśmy wypożyczyć kajak. W trakcie przypływu nie ma innej możliwości dostania się na tą plażę. Pranang Beach to urokliwa plaża między skałami. Niektórzy uważają ją za najładniejszą na Railay. My też podzielamy to zdanie. Without you here, I'm just singing the blues. So much, oh baby, I miss you. Na końcu plaży jest nietypowe miejsce. Mała jaskinia w skale. For the warmth of your embrace, wishing I could see your face. W środku są setki drewnianych, kolorowych fallusów. To sanktuarium płodności. Days go by and I'm counting down until I can see you, until you're around. Your laughter, your smile, your gentle sighs. They're all I crave in my sweetest highs. Wracamy na Railay West. Every call, it's not the same as holding you close. Pomiędzy plażami Railay West i Railay East jest uliczka spacerowa, którą właśnie idziemy. Jest tu mnóstwo knajpek, można coś zjeść. Po drodze spotkaliśmy małpy. To akurat makaki. Widoczna na drutach małpa to już nie makak, to płochliwy langur. Małpy te mają ciemne futro i białe obwódki wokół oczu. Pomost na Railay East. Trwa odpływ. Wybierając się na plażę, warto znać rozkłady pływów. Ja korzystam ze strony Sea Temperature. Idziemy na Tonsai Beach, już właściwą drogą. A to plaża podczas odpływu. Wracamy do Aonang. Na Railay fajnie jest sobie przeznaczyć cały dzień. Łódki pływają od rana, a powroty są do bodajże godziny 18. A to już plaża Klong Muang. Znajduje się około 10 km od Aonang. Jest to spokojna, szeroka plaża z miękkim piaskiem i łagodnym zejściem do morza.
Przy plaży jest tylko kilka restauracji, nie ma zgiełku takiego jak w Aonang. Zupa tom yum z krewetkami. Bardzo polubiłem tę zupę. Godzina poobiedniego relaksu. Jesteśmy przed wejściem do świątyni jaskini Tygrysa. Bolta zamówiliśmy dzień wcześniej. Wyjechaliśmy około godziny 8:30 za Aonang. Kierowca czekał na nas na miejscu 3 godziny. Podróż 2 strony plus czekanie kosztowało nas 500 batów. Żeby dojść do świątyni, trzeba pokonać 1260 schodów o różnym stopniu nachylenia. Naprawdę nie lada wyzwanie. Widać to zresztą po twarzach wychodzących. Były tu też małpy, najbardziej agresywne z dotychczas spotkanych. Widzieliśmy, jak małpa wyskoczyła wychodzącej kobiecie na torebkę. Trudno ją było zrzucić. Jakoś wreszcie udało nam się wyjść. Nawet dobrze, że w tym dniu było trochę pochmurno. A to właśnie szmaragdowy Burda. I piękne widoki całej okolicy. Po zejściu z góry, pomimo zmęczenia, udaliśmy się do jaskini Tygrysa. To naturalna jaskinia skalna, znajdująca się u podnóża kompleksu świątynnego. Po drodze dżungla z mnóstwem olbrzymich tropikalnych drzew. W gablocie widać szkielet. Jest to prawdopodobnie szkielet mieszkającego kiedyś tu mnicha. Na koniec zostawiliśmy sobie sanktuarium znajdujące się u podnóża świątyni jaskini Tygrysa. A to już wycieczka na wyspy Hong. Wypłynęliśmy z portu w centrum Aonang. Prywatną wycieczkę zarezerwowaliśmy dzień wcześniej. Koszt takiej wycieczki to 3300 batów. Drogo, ale za to byliśmy jedynymi pasażerami na łodzi i sami ustaliliśmy kolejność
oraz czas spędzony w poszczególnych miejscach wycieczki. Pierwsze miejsce postoju Ko Lao Landing. Druga nazwa wyspy często stosowana to Paradise Island. Piękna mała zatoczka, największa atrakcja wyspy. Płyniemy na drugą w kolejności zwiedzania wyspę Pagbia. Są to właściwie dwie malutkie wysepki połączone plażą. Widoki ładne, ale byliśmy tu krótko. Chcieliśmy sobie zostawić więcej czasu na wyspę Hong. Dopływamy do laguny Hong. Jest to kolejna atrakcja wycieczki. Laguna wygląda jak zatoka pomiędzy skałami. Naprawdę wspaniałe widoki. Ten widoczny wąski przesmyk to tak zwana brama skalna. A to już wyspa Hong. Chyba najpiękniejsza plaża dzisiejszej wycieczki. Przed plażowaniem i kąpielą w turkusowej wodzie zatoki chcieliśmy jeszcze wyjść na punkt widokowy znajdujący się na wyspie. Znowu mnóstwo schodów. W drodze na górę jest kilka punktów widokowych i chwila na odpoczynek.
A to już panorama 360 stopni na górze. Wspaniałe widoki. Czas na relaks przed powrotem do Ao Nang.